Na tym polega także papieska posługa jedności wobec tradycjonalistów, że chociaż oni odrzucają wiele elementów z tego, czym żyje Kościół po Soborze Watykańskim II, dał im władzę jurysdykcji, spowiadania w roku miłosierdzia i przedłużył ją już bez ograniczeń. Od pierwszego Soboru Powszechnego, który odbył się w 325 roku, mamy tę formułę mówiącą o Kościele, że jest jeden święty powszechny, czyli katolicki i apostolski. I papież od początku, jako następca świętego Piotra, jest właśnie stróżem czy filarem tej powszechności, tej katolickości. Od tego czasu każdy pogląd w Kościele teologiczny, czy każda postawa, czy każda też grupa w Kościele, jej katolickość, jej powszechność mierzy się relacją do papieża, do Ojca Świętego. Jeżeli są w jedności z papieżem, to znaczy są katolicy. Jeżeli nie są w jedności, nie są katolicy. Tomasz z Akwinu podkreślał w swoim nauczaniu moralnym to, że cnota, która jest przeciwieństwem grzechu, jest czymś pośrodku, in medio virtus, czyli według jego spojrzenia grzeszyć można albo poprzez nadmiar, albo poprzez niedomiar. Gdy zastosujemy tę regułę do katolickości, można powiedzieć, że są grupy, które grzeszą brakiem katolickości poprzez to, że nie szanują urzędu świętego Piotra, roli świętego Piotra w całym chrześcijaństwie. Tymi, którzy najbardziej jakoś się źle zasłużyli na tym polu, są oczywiście protestanci. I również tu kimś zaskakującym była postać brata Roger z Taizé, który wychodząc ze swoich korzeni kalwinińskich, luterańskich, potrafił dostrzec osobę czy funkcję świętego Piotra, papieża jako następcy świętego Piotra, jako pasterza powszechnej komunii. Pierre a été interrogé par le Christ un autre jour, et le Christ lui demande: m'aimes-tu plus que ceux-là qui nous entourent? M'aimes-tu davantage? M'aimes-tu? Et puis Pierre répond au Christ: mais tu sais que je t'aime. Il y a 3 fois il a la même question. Alors, ça l'ébranle un peu. Qu'est-ce que signifie que cette insistance de la part du Christ? M'aimes-tu? Puis il dit: tu sais que je t'aime. Je pense qu'il devait lui dire au même moment, nous le dirions nous autres: mais tu sais que je t'aime. Peut-être pas comme je voudrais, mais tu vois le ressuscité, le Christ qui est présent, tu sais que je t'aime. Il est peut-être bon de nous rappeler à nous-mêmes que nous ne mangeons pas comme nous le voudrions, c'est vrai. Tym, który pomógł bratu Roger dostrzec tę posługę, tę rolę papieża dla całego chrześcijaństwa, był Jan XXIII, święty Jan XXIII. Oby wszyscy protestanci potrafili na nowo dostrzec to, że bez osoby świętego Piotra naszych czasów, a więc papieża, chrześcijaństwo ulega rozbiciu coraz większemu i że nie to było wolą Chrystusa. Chrystus chciał, aby Kościół był zjednoczony. Przecież ustanowił jedno swoje ciało i za nie oddał swoje życie. Ale można też grzeszyć przez nadmiar, czyli swego rodzaju, jeżeli to możliwe, nadmierny szacunek, nadmierne przywiązanie do osoby świętego Piotra. Na przykład może się to zdarzyć wtedy, kiedy wyrobimy sobie bardzo konkretny model, według którego ma funkcjonować
kolejny następca świętego Piotra, papież. I jeżeli ten następca nie spełnia tego modelu, nie zachowuje się, nie naucza, nie posługuje według tego modelu, wtedy tego następcę, tego papieża konkretnie się odrzuca. Papież Franciszek niestety tego modelu nie wypełnia. Jego posługiwanie zdecydowanie wykracza poza ten model. Ale to właśnie on jest papieżem. On został wybrany tutaj niedaleko w kaplicy sykstyńskiej. Patrzymy w stronę biblioteki papieża i tam właśnie też jest kaplica sykstyńska niedaleko. Tam kardynałowie wybrali z Ducha Świętego, pod natchnieniem Ducha Świętego, papieża Franciszka. Papież Franciszek stara się być pasterzem powszechnym. On rzeczywiście stara się przybrać postawę pokory, Bożej pokory wobec różnych grup w Kościele, aby umożliwić im komunię z Ojcem Świętym, z papieżem, żeby swoją postawą tych, którzy są słabi, których komunia z Kościołem katolickim jest słaba, żeby ich nie odtrącić, żeby trzciny nadłamanej nie złamać. I dotyczy to tak ludzi o poglądach liberalnych, jak i ludzi o poglądach tak zwanych tradycjonalistycznych, konserwatywnych. Papież czyni liczne gesty wobec, nazwijmy to, liberałów w Kościele. To się bardzo nie podoba tradycjonalistom, ale czyni też gesty wobec tradycjonalistów. Na przykład dał władzę spowiadania księżom z Bractwa Piusa X, którzy do tej pory tej władzy nie mieli, dlatego że ich status w Kościele był i jest nieuregulowany ze względu na ich postawę wobec rytu mszy świętej przyjętej po Soborze Watykańskim II. Pod koniec maja mieliśmy taką wiadomość w Kaju, że papież w czasie już po skończonej audiencji w prywatnej rozmowie z pewnym księdzem zażartował sobie i ten żart został przyjęty przez niektóre środowiska w Brazylii jako obrazę dla Brazylijczyków. Papież powiedział, pewien ksiądz z Brazylii poprosił go o błogosławieństwo, a papież się zatrzymał i z poważną twarzą powiedział: nie ma dla was zbawienia. Za dużo pijecie wódki, nie ma dla was zbawienia. I się uśmiechnął wtedy dopiero i pobłogosławił tego księdza. Mówił oczywiście o tym, że mają się nawrócić, że to błogosławieństwo jest do nawrócenia. Myślę, że historia wokół tego żartu papieskiego pokazuje to, z czym papież Franciszek się zmaga. To znaczy są w Kościele faryzeusze, którzy czyhają na każde jego słowo, aby się obrazić na niego, aby go oskarżyć, aby go osądzić. Jest to przykład swego rodzaju faryzeizmu, bo to się stało także przy odrzuceniu Jezusa, gdy przyszedł. Faryzeusze, arcykapłani, przywódcy duchowi Izraela byli bardzo wierni Bożemu prawu, chcieli być bardzo wierni, ale mieli swoją wizję na to, jak ma Izrael wyglądać, jak ma zostać odnowiony i jak ma wyglądać Mesjasz. I kiedy Mesjasz przyszedł, ogłosili go bluźniercą. Nie rozpoznali w nim Mesjasza, dlatego że był zupełnie kimś niepodobnym do modelu, który sobie wypracowali. Tak jest też z tradycjonalistami dzisiaj. Tymczasem, jeżeli się naprawdę posłucha tego, co mówi, to wszelkie zarzuty o to, że nie wiem, czci jakieś bożki religijne Ameryki Południowej, w ogrodach watykańskich i tak dalej, to są
zobaczycie, że to są kompletne bzdury. Dlatego, że papież w homiliach wyraża głęboką i czystą wiarę w Jezusa Chrystusa i w Trójcę Świętą. Warto posłuchać sobie na przykład kazania na początek Wielkiego Postu tego roku. To jest dostępne po włosku niestety, więc ci, którzy go atakują, często nie mają możliwości przeczytać, posłuchać jego homilii. Ritornate a me. La Quaresima è un viaggio di ritorno a Dio. Ora Dio fa appello al nostro cuore. Nella vita avremo sempre cosa da fare e avremo scuse da presentare. Ma fratelli e sorelle, oggi è il tempo di ritornare a Dio. Ritornate a me, dice con tutto il cuore. La Quaresima è un viaggio che coinvolge tutta la nostra vita, tutto noi stessi. È il tempo per verificare le strade che stiamo percorrendo, per ritrovare la via che ci riporta a casa, per riscoprire il legame fondamentale con Dio, da cui tutto dipende. La Quaresima non è una raccolta di fioretti, è discernere dove è orientato il cuore. Questo è il centro della Quaresima. Dove è orientato il mio cuore? Proviamo a chiederci, dove mi porta il navigatore della mia vita? Verso Dio o verso il mio io? Vivo per piacere al Signore o per essere notato, lodato, preferito, al primo posto e così via? Ho un cuore ballerino che fa un passo avanti e uno indietro, ama un po' il Signore e un po' il mondo, oppure un cuore saldo in Dio? Sto bene con le mie ipocrisie o lotto per liberare il cuore dalle doppiezze e dalla falsità che lo incatenano? Czy nawet ostatnia homilia w uroczystość świętych Piotra i Pawła parę dni temu, tu w Rzymie, gdzie mówi o tym, że Chrystus wyzwala ludzi, wyzwala Kościół, wyzwala postawy w Kościele. Due grandi apostoli, apostoli del Vangelo, e due colonne portanti della Chiesa, Pietro e Paolo. E oggi festeggiamo la sua memoria. Guardiamo da vicino questi due testimoni della fede. Al centro della loro storia non c'è la loro bravura, ma al centro c'è l'incontro con Cristo che ha cambiato la loro vita. Hanno fatto l'esperienza di un amore che li ha guariti e liberati e per questo sono diventati apostoli e ministri di liberazione per gli altri. Pietro e Paolo sono liberi solo perché sono stati liberati. Piotr i Paweł, każdy w inny sposób zapali się Chrystusa. I Paweł był swego rodzaju fundamentalistą. Można powiedzieć, że był swego rodzaju figurą tradycjonalistów, którzy chcieli zniszczyć to, co się zrodziło z Jezusa Chrystusa w Izraelu. Dlatego, dysząc młodzieńczym gniewem, jeździł po miastach i aresztował mężczyzn i kobiety, wsadzał ich do więzienia, a niektórych przeprawił o śmierć. Tak. I z tego fundamentalizmu, mówi papież, Chrystus go wyzwolił. To jest przesłanie także na nasze czasy, oby Chrystus dotarł do serc fundamentalistów naszych czasów. Myślę tutaj przede wszystkim o księżach z Bractwa Świętego Piusa X i wszystkich tych, którzy mówią złe rzeczy o papieżu Franciszku, mówią oszczerstwa o nim.